o mnie, to nawet na początku książki jest, że może Państwo nawet słyszycie, ja mam troszeczkę taki akcent, faktycznie się urodziłem dokładnie tam, gdzie przypadkowo przypuszczano, że nasz król zginął, czyli w Warnie. Ale to było dawno tego, już faktycznie mam taki jubilej jutro 60 lat, ale nie o to chodzi. Ja skończyłem studia turystyki międzynarodowej, czyli nie jestem szczególny profil historii, ale magistrat z polski i angielski. Zamiłowanie, a po drugie jeden z moich synów później chciałem praktykować polskiego, się ożeniłem w Polsce, mam obywatelstwo i od dłuższy czas faktycznie mnie kurczyła ta sprawa faktycznie. Możemy zacząć, nie wiem czy wszyscy Państwo byli, może Państwo rodzice, bo Bułgaria kiedyś była to atrakcja zasadnicza, wszyscy tam w Bułgarii jeździli. Możemy pokazać i to jest dziwnie, dlaczego co roku, i to jest obowiązkowo, z największą pompą i z honorem, w rocznicy bitwy pod Warmii, to jest dokładnie 10 listopada, jest ogromny park Braterstwo Słowiańskiego Braterstwa Wojskowego. I tam jest taka przykładowa krypta, tak jak cenotaf w Krakowie, gdzie jest pokazany grób naszego króla. Jest pluton honorowy ze Szkoły Wyższej Marynarki, są tam przemówienia. Po prostu naród bułgarski, szczególnie Oręczycy, są wdzięczni, że król chciał ich wyzwolić, bo może Państwo nie wiecie, 500 lat Bułgaria była pod niewoli tureckiej i on właśnie przez ten pochód wyzwolił prawie pół Bułgarię. Cały naród mu pomagał, oddziały wojskowe się przyłączyli do niego. Tu jest pokazane właśnie, że nie mam tej strzałki, ale będę tak pokazywał Państwu. Może powiększyć każde zdjęcie po kolei. Każde zdjęcie po kolei to jest przez znanego polskiego malarza Jana Matejko, bitwy pod Warmią właśnie, gdzie się toczyła bitwa. I właśnie zaczniemy od bitwy i to, co ja tak mówię do nich, bo to są dla mnie stare akademickie bloki, które nie chcą ruszyć pewna część swojego ciała, tak jak my to zbadać, osobiście artefakty, pojechać. Oni tylko się trzymają, kurczyła ta dogma 500-letna już, że król zginął pod Warmią. Okej. Co dotychczasowa historia i wersja głosi, że podczas bitwy, oczywiście wiemy, że król polsko-węgierski, jego statek Jan Kuniady po prostu prosił go w tym decydującym momencie bitwy, żeby nie ruszył, że czekał na jego znak. Król ruszył. No i od razu był otoczony przez janciarzy sułtana. Jeden z nich, taki sprytnik, Kodża, obciął mu głowę, bił na żydę i pokazywał wszystkim. Potem sułtan kazał ją zanurzyć miodem i pokazywał wszystkim tam w stolicy Stambuł, potem Ankara. Nawet posłowie z papy rzymskiego Pius II były wysłane, żeby sprawdzić, czy to jest prawda. I co się okazuje? Może Państwo nie wiecie, ale większość historyków wiedzą, że nasz król, tutaj pierwsze zdjęcie, czyli tutaj to jest ciemne włosy, a głowa zanurzona w miodem miała blond włosy. Po drugie, to jest pierwsze. Po drugie, nigdzie nie znaleziono ciało i zbroję króla. A przecież nie tylko w średniowieczu i później, to dla każdego zwycięzca w bitwie było honor, żeby zgarnąć tego zbroję i ciało zmarłego po prostu odsprzedać po tym, za grube pieniądze. Na przykład wdowa po hetmanie Żółkowskim, ile było? Około 300 000 realów, czyli na dzisiejsze, jak to przeliczyć, to jest około 600 kg czystego srebra. Dała za swojego męża pogiększego. A tutaj nic. Ciało nie znaleziono, zbroja nie znaleziona, że blond włosy. A, co się okazuje, to jest taki mój skromny wkład po latach, bo tutaj były tylko dogadki. Można poszerzyć po kolei zdjęcia. Wiadomo, że przed bitwy
może Państwo też nie wiedzą, troszeczkę do tyłu wrócę. Tak dobry przywódca Jan Hunijady i nasz król polsko-węgierski mieli sukcesów do bitwy pod Warmię, że przestraszył się sułtan Murat i zawarli traktat pokojowy na 10 lat w Segiedzie. Ale niestety papież po prostu miał inne plany polityczne. Jemu chodziło o Jerozolimę, o Boży Grob i przez swojego legata, za pośrednictwem legata Cesaryni, namówił Warmiańczyka, żeby przerwał ten traktat. I właśnie to było takie pierwsze konkursy, bo przesłał, faktycznie to nie jest wiece, to jest szabla. Szabla, żeby walczył z niewiernymi i ich pokonał, żeby pokazał. Zobaczcie Państwo, to jest specjalna szabla nie każdego zwykłego żołnierza, tu jest uzdobiona drogimi kamieniami, rękojmić to jest z kości słoniowej i pokory. I to jest najważniejsze, czyli to widać, że to jest godło polskie, orzeł na środku krzyż. I właśnie ten miecz w 1863 roku znalazł jakiś chłop, być może podczas orki, wykopał i wtedy oczywiście musiał oddać bojarowi, a ta część Bułgarii, faktycznie północno-wschodnia, była pod zarządem Mołdowii. Wtedy to był protektorat, oczywiście niestety Rosji. I ten przestarzały bojar się nazywa Sturza, a nie jak milnie większość tutaj profesorów czy historyków pisze, że to ten chłop miał takie imię. I oczywiście jak bojar to taka droga rzecz, takie coś to od razu było oddane do cara Mikołaja I i ten miecz potem został przewieziony do carskiego selu. Ale podczas II wojny światowej oczywiście to wszystko zostało przeniesione do jeden z największych muzeów, czy Hermitaża. Ja tam prawie przez rok się starałem, bo ja też biegłem główną oprócz angielski, polski, rosyjski i wreszcie znalazli w Wydziale Arsenału ten miecz dla mnie i to jeszcze raz jest jako dodatkowy dowód, gdyby był król, trzeba zacząć logicznie myśleć, gdyby był król prawie zabity i to by jego miecz oczywiście zaniosły do sułtana jako dowód, to jest najlepsza jego broń. A ten miecz faktycznie się okazuje w Ermitażu w Rosji. Czyli jakby mógłby po prostu być scenariusz naszego króla, że się uratował. Zawsze podczas bitwy z Turkami w obozie polsko-węgierskim stacjonowali franciszkanie mnisi. I oni błogosławiali zmarłych, a rannych pomagali. I podczas bitwy w armii tam ponad 100 z nich zginęło, ale reszta, być może rannego króla po prostu utoczyła, tam zagarniała go swoim ubraniem i przemieścili do jeziora Warnyńskim. A tam już czekali zacumowane kilka statków papieżskich, ale jeszcze był jeden statek z bojara Bośni i Hercegowina. Jego imię i nazwisko jest Stepan Wukcik-Kosacza w całości. On był pokłonnik chrześcijańsko-prawosławnej ortodoksalnej cerkwi i on go praktycznie przemycił z Morza Czarnego, Bosfora do wybrzeża Adriatyka, gdzie on, jego królestwo Leopold Kiełanowski mówi, że to jest północna Bosnia, to faktycznie jest południowa Bośnia, tam koło Dobrownika, większość Państwa może byliście tam w czasach. I była taka forteca, możesz pokazać, Blagaj Fort się nazywa, gdzie nasz król właśnie leczył swoje rany przez rok może. A to jest dalej. A nie wiem, czy Państwo ktoś jest z Kujawsko-Pomorsku, jak mnie, bo tu do góry widzę, że jest poprzednio ten właśnie oto szlachcic, bardzo znany w historii polskiej od ojca Zawisza Czarny. Zawisza Czarny
4 jego synów po prostu, jak powiedział, musicie jechać z królem naszym, to pojechali jako osobista ochrona. Marcin, Andrzej i mówi się, że wszyscy zginęli, ale tutaj mamy pochowany niedaleko Chalcheta osoba, która się nazywa Andrzej González, bo to Andrzej to od razu się kojarzy takie nie z portugalskim, ale nie jeszcze to sprawa z godami. Także oni też pomogli być może, żeby król otoczony, bo Turcy po prostu najpierw konie mu zwolili i król po prostu padł. A wtedy pogoda była taka, to już jest taki, nie wiem czy w dostowernych źródłach, straszna burza się wtedy pojawiła, deszcz, chmury. Nie wiem jak te Turcy, chyba każdy miał takie foto czy fotokopię, widzieli kto jest król, przeważnie te rycerze z tych hełmach i piórach, każdy może być na nie króla i najprostsze po prostu skojarzenie, żeby dostać nagrodę. Każdy chce dostać nagrodę, jak dostanie głowa do sultana. I idziemy dalej, doszliśmy do Bagaj Fort. Można zobaczyć, że on faktycznie miał te bitwy tutaj w tych latach. To dokładnie jak Państwo może byliście w Bośni i Hercegowina, raczej do Chorwacji, tu jest właśnie jeszcze Dubrovnika nie ma, tu jest Split, a tutaj jest Bagaj Fort, to tutaj jest ten zamek. On jest już teraz w ruinach tam, ale mimo wszystko. I po roku król się zdecydował być może na jakieś kroki, bo on, mimo że był królem, jednak miał więcej honoru, myślę, niż dzisiejsi władcy w Europie. Po prostu czuł się winny, że jednak, i to jest fakt, że on przerwał ten traktat pokojowy, zamiast trzymać na królewskie swoje słowo. A nawet gdyby wrócił do kraju już wyzdrowiały, to jakby go polska szlachta po prostu tak obrazowa by go rozszarpała, byłby wyśmiany. On, tak rozumując jego toku myśli, po prostu chciał się po prostu odciąć od tego wszystkiego i spędzić resztę swojego życia w pokuty i modlitwach. I pamiętał o swojej matce, bo jego matka to może też nie wiecie, to jest Sonka Chroszańska, ona z Litwy czy z Rosji. Niektórzy mówią, potem jak przyjęła katolicyzm z prawosławia na katolicyzm, wzięła imię Zofia. Zofia, żona króla Władysława. Niektórzy nawet mówią, że tam było wątpliwe, że zdradziła naszego króla, bo różnica była, ona miała 18-19 lat, a nasz król wtedy miał ponad 60 czy 65. Ale to są sprawy, mi się wydaje, nieistotne. Chodzi o to, że król od swojej matki wiedział, że ona uczestniczy w mszach i czci świętej Katarzyny. Święta Katarzyna była bardzo mądra kobieta, chrześcijanka, która żyła w Jerozolimie. Później powstał kościół na wzgórzach Sinaja. I tam faktycznie wszyscy chrześcijanie, szlachcicy mogli pozostać przez 2-3 lata i tam byli potem posłani na rycerze. Co nasz król uczynił? Czyli z Błagaja przez Dubrownik, kiedy się nazywała Rakuza, popłynęli przez Cypr, potem do Aleksandrii, zezwolenie od sułtana Egiptu i do Jerozolimy. I oto to jest ten kościół i monaster, faktycznie tak nazywamy. Tam zamierzamy też, jesteśmy pewni, są ślady, jakieś dokumenty, ale to na razie jest trudna wyprawa. Po posłaniu na rycerza on
chciał z mieczem w rękę wykupić jakoś to swoje wina, a w tej chwili po prostu tak się zdarzyło, że Henryk Navigator, on był w tej chwili też w tych okolicach i zbierał takich awanturników z Europy, żeby zawładali nowi Żywi w Afryce czy tam w Arabii. Ale Henryk Navigator, który jest Portugalczyk, czyli z rodziny królewskiej, wiedział bardzo dobrze, że nasz pokonany król, a jednak jest królem i go nie wysłał z awanturników i umieścił go, właśnie zaczynamy, przywiózł go statkiem do Madeiry. Przywiózł go statkiem do Madeiry, już król Portugalii João II wiedział o tym. Była taka tajna umowa, czyli przysięga pomiędzy wszystkimi władcami średniowiecznej Europy. I o tym może powiedzieć śmiało, że monarchii Francji, Anglii, Hiszpanii, Portugalii wiedzieli, że tak zwany Henryk Alemán to jest król Władysław Wawęczy. Ale po prostu nie chcieli zdradzić, żeby pozostać incognito król Władysław, bo to było jego słową. Bardzo prosił wszystkich na życie i na śmierć, że nikomu nie odkrywali ta tajemnica. I to jest ta cerkiew, jak Państwo pojedziecie, czy może już byliście w Madalena do Mar, to jest na wschód, na zachód od Funchale. I obok, to idziemy dalej, potem pokażemy może tego domu, do domu. Dom jest w fatalnym stanie. Na całe szczęście, że on jest własnością diecezji katolickiej Funchal i dobrze, że tak jest mała dachówka, bo inaczej wszystko przegniło, no jak to wygląda to wszystko. My się staramy, żeby uzyskać środki na odbudowę tego domu, ale to jest długa droga. Tutaj możecie Państwo widzieć zdjęcie mojego kolegi poprzedniego, on nie żyje, Leopold Kiłonowski. On napisał Odyseję Władysława Wawęczyka. A tu u góry właśnie to jest ten herb. Widać, że ten dom po prostu nie należał do jakiegoś zwykłego chłopa, a ten dom należy do jakiegoś szlachcica. To jest właśnie Leopold Kiłonowski. On szukał grobu naszego króla, Warmiańczyka. Rozkopał, bo tam wszystko teraz jest zasiato takimi gają bananowym, bo wszędzie powtórzę stacje. No niestety nie znalazł. Być może, bo tutaj na Madeirze bardzo często są takie burze i lawiny ze żwirły kamienia. I właśnie jedna taka lawina po prostu w poprzednim wieku zniszczyła ten stary kościół, to jest nowy, to jest zbudowany w 1852, tam jest przejście i potem w 950. I podczas zniszczenia tego starego kościoła, a tam miejscowych chłopów po prostu wykopali, powrócili taką dziwną płytę nagrobową. Ta płyta po prostu jest badana przez archeologów i wszystkich po prostu się zgadzają, że to jest wyjątkowa płyta, bo nie wiedzą, jakie pochówki robią sobie tutaj miejscowi Portugalczycy. Nigdy nie ma takiej innej. Widzicie, że tutaj jest lew, tu są te lilie wodne, mniejsze, mieszanost. Zresztą, kto ma czas, a ja tam zabiegam o postawienie tablicy informacyjnej, to jest niedaleko, to jest Muzeum das Cruzes. Państwo pójdziecie i ona jest wystawiona tam po drodze. Na szczęście, że to jest granit, tak się jednak pęknięta, ale na razie jeszcze jest. Musimy ją zabezpieczyć w przyszłości. I to właśnie jest ta płyta nagrobowa, która dojdzie mi do tego po śmierci króla, jego żona seniorina Anna postawiła. Może wrócimy jeszcze, pokażemy ten ślub. Właśnie. Jeszcze jedna rzecz, którą Państwo też łatwo możecie sprawdzić. I tu jest tu niedaleko. Ja 5 lat temu byłem, to jest tam 3 euro do wejścia Muzeum de Sacré-Cœur. To jest dokładnie tu naprzeciwko. I właśnie ten obraz jest namalowany przez flamandzkiego malarza
i jest zatytułowany Święta Świętego Joachima ze Świętej Anny. I to widać po prostu, że malarz, tak jak każdy malarz, musi mieć jakieś wzory do malowania. Wszystko to pasuje praktycznie, jak to Manuel Rosa, mój kolega, szczegółowo to wyodrębnił w każdej części tego malowidła. Czyli przestarzany nasz król, bo Anna nie mogła się ożenić za króla, dopóki nie miała 18 lat. Ona dopiero skończyła i wtedy się poprawił, widać jako dziewica. A tu widać, że to jest szlachcic, specjalna sakiewka. Tu widać zarysy korony, takie drogie szaty odzieży tutaj ma nasz król, a to już jest jego syn, tak malowidło. Ale co jest szczegółowe, że na jego ślub pałac kapitana Zardu, który jest tu i tam u górach, specjalnie przyjechał jako świadek do pary młodej król Joao, bo nasz król nie chciał, żeby nigdzie w tym akcie ślubie było napisano, że to jest król Władysław Warmińczyk. A dlaczego? Bo każdy teraz Państwo sobie zadaje pytanie, dlaczego jest wszędzie o Henrykie Alemão. Bo tu miejscowi, nie tylko miejscowi w Portugalii, na wszystkie przybysze, czy obcokrajowcy z Europy, a szczególnie ze środkowej Europy, czy z Niemczech, czy z Polski, na nich mówi Alemanos. Czyli wszystkie stawiali pod jednym równikiem, że wszyscy są Alemanos i dlatego taki przydomek po prostu nadali. Idziemy dalej. Chciałem pokazać jeszcze tutaj pod tym obrazem, o czym to świadczy. Ani jeden historyk z Polski, czy z Bułgarii, czy gdzieś nie wymyślił tego. To oficjele, którzy się znają na to po prostu i ta legenda, napisali, że to jest po angielsku synonim z Henryki Alemão, Reje Władysławu Apolonia. Sami oni to napisali. Żaden polski historyk im nie podpowiedział. I to jest napisane na strzele, to jest od długich lat. I tego obrazu to możecie tam to zobaczyć. A jak się dalej potoczyły losy naszego króla? Są dużo dokumentów, które też ja osobiście idziemy dalej po prostu, na które, tak jak Manuel Rosa mówi, nie można powiedzieć nie. Zaczynamy z modlitewnika. No, dzięki temu, że od długich lat, tak jak i w książce i w mojej biografii, że jak wielu rodaków mieszkam w Anglii, jedna z największych bibliotek bodlianskich w Oksfordzie, miasto uniwersyteckie, znalazł się modlitewnik Władysława Warmińczyka. I to jest dziwna rzecz, bo to widać od razu, że to jest znowu herb polski orzeł na tle naszego króla, a to jest tak jakby biliował i kryształ. Bo nasz król miał taką, może być jak to hobby czy zainteresowanie, bawił się w magii kryształa. To opisuje w swojej książki taki bardzo znany historyk, profesor Zbigniew Szmid. Swoje książki możecie Państwo łatwo znaleźć albo wykupić. To jest Klątwy modlitwy, ostatnie rycerz Europy. Wydawnictwo to z 1995 roku. I on pisze właśnie i o Kielonowski, i o Manuela Rosa, że aż dziw, że żaden uczony profesor nie zrobił takie badania, odkrycia, udało się to Leopoldowi Kielonowskiemu, bo on faktycznie był dyrektorem Radia Wolna Europa, dlatego być może za czasów socjalizmu w Polsce tam po prostu nie było możliwości, żeby on to wygłosił lekcję, czy wydał ta książka. Zresztą Odyseja Władysława Warmińczyka była wydana tylko w Londynie i to bardzo ograniczonym nakładem, tylko dla tam grono artystów. Chodzi o to, że wszystkie te miniatury, one ma taką wartość, ten modlitewnik, bo to jest dzieło sztuki
wiecie, pokazano mi w białych rękawiczkach z każdej strony. Widać, że jak król się modli do wszystkich świętych i prosi o wybaczenie. Z jakiego powodu, to nie możemy się domyślić, ale ten, który nie wie, to by się nie domyślił. To są piękne miniatury. Kto by chciał dodatkowo, to ja mogę przesłać, tam są ponad 20 takich miniatur. Idziemy dalej. Właśnie to, co mówiłem na początku, i to było całkiem niedawno. Badają sprawę, to tylko nie w bibliotekach, ale szczególnie teraz internet jest pomocny. Natknąłem się na artykule znanego morskiego piłka, on się nazywa Andrzej Piotrowski, który 10-15 lat był na wyspie. Polski żeglarze tu prowadzą regaty, gonki na Atlantyku wraz z portugalskimi swoimi kolegami. I jeden z nich, jak usłyszał, że jest Polek, powiedział, że on jest tak po prostu, że on jest prawnukiem Władysława Wornieczyka. Piotrowski był szokiem, po prostu spytał go, skąd o tym wie. Umówili się następnego dnia i właśnie następnego dnia ten właśnie pan mu przyniósł kopię dokumentu z drzewa genealogicznego swojego pradziada. Mamy te dokumenty, pokażemy zaraz Państwu. Nawet mam skopiowane oryginały. To są z archiwum Funchale, czyli oficjalny dokument z tego głównego, który jest stylem gotyckim, gdzie jest napisano Henryki Alemao, ale możesz pokazać, tam są też, żeby powiększyć Państwu. Henryki Alemao opisane jest króciutko, że był polskim królem w bitwach od Warny i są po kolei tego dzieci. Najpierw jest Segismundo do Zakowona, a druga jest Barbara. Czyli skąd mogli oficjele faktycznie tego wymyślić? Tak jak pierwszy raz byliśmy w Madalenie Damara 6-7 lat temu, po prostu same mieszkańcy, to mnie zdziwiło, że wszyscy wiedzą, znaczy się jako przekazywałem z pokolenia na pokolenie ta legenda, bo dla nich ta legenda od tego króla. Jak pokazaliśmy nawet tutaj obraz Wojsława, to wszyscy tak się cieszyli, jeden, drugi, czy po co ludzie mieli wymyślać. A tu jest oficjalny dokument. I z tego, że od tego piotrowskiego żeglarza, ja się dowiedziałem, że ten pan, możemy wrócimy do Carlosa Burguesa, mieszka na wyspie Tercera, to jest jedna z 4 wysp Azorów. I po prostu, jak tu się mówi, jechaliśmy w ciemno. Ja nie miałem żadnej pewności, bo wiadomo, on jest żeglarzem, on jest nawet trenerem zespołu Portugalii Windsurfing. Jeden z jego uczniów nawet jest wicemistrzem świata, chce się pochwalić, czyli po swoich przodkach ma te umiejętności po prostu nawigatorskie, żeglarskie. I pierwszego dnia Jakub Michał zadzwonił jeden telefon i on się odezwał z Maryny. I się spotkaliśmy wtedy nam to pokazał dokumenty wszystkich, czyli on jest żywym dowodem, że tak powiem, co zrobiliśmy. Bo wiecie Państwo, że w dzisiejszych czasach forensyk, tak zwany śledczy, co jest najważniejsze, że udowodnienie jakieś śledztwo? DNA. I specjalnie dla niego zapewniliśmy próbkę DNA agenta, a między innymi Jakub Michał się skontaktował z profesorowem śledczymi z Hiszpanii. Bo może Państwo nie wiecie, że Grup Kolumba i jego syna Fernando to jest w Sewilli. Otworzyli kryptę w 2003 roku i wzięli próbkę z kości, bo chcą wiedzieć, kto z niego, tak jak my robimy, następnych jest możliwe do odzyskania. I chcemy teraz porównać, bo już mamy wyników DNA Carlosa Burguesa i jeszcze powoli tam to robią, kończą badania DNA kości, ale to jest pewne, że to są właśnie kości Kolumba i jego syna Fernando.
Czyli następny dowód to jest. To jest następny dowód. A o czym to świadczy, że jest zainteresowanie? Jak mój kolega dojdziemy teraz powoli do Kolumba, zaczął te swoje relacje jeszcze w 1995 roku, tu zobaczcie ile książek, po prostu Raconta Colombiana. Te wszystkie książki po prostu to są celowo napisane, żeby zmylić, po prostu tam jest dużo falsyfikatów. I to celowo powiem z takiego celu. I on bada 20 lat losy Krzysztofa Kolumba. I w 2003 roku doradcy prezydenta ówczesnego Portugalii po prostu, oni nie są głupie ludzie, przekazali, że to jest bardzo ważna sprawa i mamy rozeszli prezydenta Portugalii i od 2005 roku odżyliśmy oficjalne święto w październiku odkrycie nowego świata, czyli Ameryka, że Krzysztof Kolumb to się teraz nazywa Cristóbal Colombo. Cristóbal Colombo po portugalsku to jest, oczywiście my mówili, że Polak, ale trzeba przyznać, że pół na pół. Polsko-portugalskie krew używa. I o czym to świadczy, że zainteresowanie i większego uznania, że w marcu tego roku odbyła się pierwsza konferencja, to ja jestem z panem Emanuelem Rosją w Lizbonie, kongres o Krzysztofie Kolumbie, gdzie było wielu uczonych, historyków, którzy dodali, oczywiście, że było kontrowersji, niektórzy nie wierzą, ale my to sukcesyjnie wszystkich udowodniliśmy, że po prostu, jak Manuel Rosja mówi, nie można powiedzieć nie na tych faktów. Tak jakby na przykład ta płyta nie istniała, czy ten mecz, czy ten obraz, czy ten dom naszego króla z tym herbem na ścianie i wielu, wielu innych, o którym zaraz wam powiem. Idziemy dalej tutaj. A to jest dom, może Państwo wiecie, to jest Porto Santo, a tutaj niby jest dom Kolumba w Genii. Na Porto Santo Krzysztof Kolumb się ożenił z Filipa Perestrela i po pewnym czasie pojechał już na stałe do dworu króla Joała w Portugalii i Państwo myślę, że wszyscy wiecie, tam losy naszego Krzysztofa Kolumba, czyli Segismundo de Sacovona. 7 lat prosił króla Portugalii i jeszcze tyle prosił potem królowa Hiszpanii o zezwolenie na finansowanie ekspedycji. Dlaczego wynika pytanie, jeszcze wrócimy do dowodów, że to jest nasz król tutaj, a nie jak inny, bo niektórzy mówią, że był Żydem, że inny, że Hiszpan, o Krzysztofie Kolumbie, o Rykielema nikt nic nie wie. Ale idziemy prosto do Krzysztofa Kolumba. Dlaczego on potajemnie, znaczy bez wiedzy króla João, uciekł, bo był sforstowany do Hiszpanii, prosił królowa Izabela i króla Ferdynanda o dofinansowanie na tej ekspedycji. On faktycznie był tajnym szpiegiem, tak jak mówi Manuel Rosa, to jest średniowieczny James Bond, tylko że James Bond jest fikcyjna postać, a on był prawdziwa. Potajemnie go wysłał król João, żeby zmylić monarchów Hiszpanii. Jak wiecie Państwo, to rywalizacja między Portugalią, Hiszpanią i później Anglią była, kto będzie władał wszystkie morskie drogi i najbardziej droga morska do Indii. To jest przysłowiowa kraina bogactw niezliczonych. I celem tego, żeby Krzysztof Kolumb popłynął na zachód, żeby szukać Indii, było zmylić monarchów Hiszpanii o prawdziwego kierunku, który król João wysłał Vasco da Gama, opłynięcie Afryki i faktycznie on dotarł do Indii. Ale to były długich lata i tak zwany Krzysztof Kolumb udało, że on nienawidzi portugalskiego monarcha, że tam więcej nie wróci.
A to jest dziwne, że po odkryciu po pierwszego, bo miał 3 wyprawy Santa Maria, po powrocie z pierwszej wyprawy zatrzymał się na Azorach, a potem napisane jest w dzienniku marynarskiego, że wyszła jakaś straszna burza i on się był zmuszony się schować, zatrzymać w Lizbonie, gdzie zamiast król Portugalii go uwięzić jako wróg, że odkrył nowe ziemie dla Hiszpanii, zrobiona została parada, saluty dopolne, król go odwiedził, królowa Portugalii też chciała, powiedziała, nie będziesz odchodził, dopóki się nie spotkasz ze mną, bo oni go znali jeszcze od maleńkiego i on zamiast szybko wrócić do Hiszpanii, został bodajże 2 tygodnie w Portugalii i potem oczywiście pojechał do Hiszpanii. Czyli o czym to świadczy jeszcze raz. To jest tak zwany dom we Włoszech. Zacznijmy od tego, co Państwo wiedzą o ponad 500 lat. Historia, czyli ta dogma o Krzysztofie Kolumbie, że był synem biednego tkacza wełny, który on nie był jedyny, ale miał 3 synów i 3 córek. I oczywiście oni byli literaci, czyli nieuczonych. I nagle w wieku tam gdzieś 20 lat on tak miał ciąg do morza, wstąpił na jakiś statek, potem się zatrudnił jako zwykły marynarz na jakiś statek francuskich piratów. Spotkali się tam z jakimiś innymi statkami marynarki wojennej Anglii. Zawiązał się bój i z armaty jakaś kuła uderzyła w pogrzeb pirackiego statku francuskiego. Statek zaczynał płonąć, wszyscy skoczyli do wody i nasz Krzysztof Kolumb przypłynął bodajże 8 mil, to rekordzista, do wybrzeża Portugalii. Od razu wyszedł na brzeg, poszedł do dworu króla João i król João za 2-3 miesiące go przyjął na dwór. Jego brata też przyjął jako pasz i w tym krótkim czasie już Krzysztof Kolumb władał matematyka, portugalski, hiszpański, łacina, geografia, nawigacja. Logicznie myślę, jak to jest możliwe dla literata, biednego wiejskiego chłopa. To w dzisiejszych czasach jest trudno, żeby uzbierać środki na wyższe wykształcenie, jak to miał w średniowieczu dostęp. Tylko jakby był monarch, bardzo wysoko postawiony szlachcic. I o czym to świadczy? O zamożności jego ojca i takim domu, że Manuel Rossi zresztą pisze o tym, ta jego rodzina, bo on bada w takich szczegółach, znalazł jakaś notatka w ratuszu w Genui, gdzie jego ojciec nie mógł spłacić dług zaciągnięty równowartość $100 przez pół roku. To jest taki bogaty był. Ale to jest wszystko możliwe. Cudowna bajka, jak to się mówi. I najważniejsze, w średniowieczu to było jako prawo. Jak można biedny chłop się ożenić, bo Filipa Perestrella, ta z Porto Santo, to była córka faktycznie Ferdynanda, który był ojca jej, towarzyszył króla Ferdynanda poprzedniego, który został z niewoli w Maroko. Tam jedyna Portugalia walczyła z niewiernymi. Reszta tam Hiszpania już zawarła konkordat z Mawrami, a tylko Portugalia walczyła. I Filipa Perestrella uczestniczyła w jeden tak zwanych monastyrów dla szlachetnych dam w Lizbonie, to Manuel Rossi opisuje, a tam znaczy, że pryncypalem był sam król João II. I
on często, nasz Krzysztof Kolumb odwiedzał ten monastyr i tam się spotkał z Filipem Perestrelą i się pobrali. A jeszcze jedna ważna rzecz. Po śmierci męża, czyli jego teściowa, dała wszystkie najcenniejsze mapy, a dla Portugalczyków mapy ze średniowiecza to były ważniejsze niż złoto, bo to były tak ściśle pilnowane, żeby żadne inne państwo nie wiedziało prawdziwe morskie drogi wybrzeża, całe zachodnie wybrzeże Afryki było skolonizowane przez Portugalczyków. I oni nie chcieli, żeby nikt inny wiedział dokładnie, gdzie co się znajduje. A ona wzięła i dała te wszystkie mapy biednemu, głupiemu chłopu ze Włoszech. Jeszcze jedna dziwna rzecz, nawet Manuel Rossi tego nie wspomina. Jeżeli Państwo prostą logikę pomyślicie, no, to nawet w dzisiejszych czasach, że najsławniejszy odkrywca świata w tych czasach, już pisma lecieli po wszystkich państwach Francji, Anglii, że Krzysztof Kolumb odkrył nowy kontynent, a co się stało we Włoszech? Z jego tak zwaną rodziną Genea. Ogromne zero, cisza, nic. Jak można niby urodzony w Genui, nikt go nie zaprosił, nie tylko w Genui, czy w całej Włoszech. Absolutnie nikt nie przyszedł, nawet mu pogratulować do Hiszpanii, że ich rodak takie wielkie odkrycie zrobił. To trzeba myśleć logicznie, ale tak dochodzimy do czego teraz, do największego fałszerstwa. Jak nie wiadomo, jak to się mówi dzisiaj, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Czyli po śmierci Kolumba, dopiero po jego śmierci znalazły się ci, którzy mieli pieniądze, ci 6 szlachciczy. Jeden był Baltazar, nie zielona Petruszka, Antonio i jeszcze jeden, którzy sfałszowali Ostatnia wola, czyli testament Kolumba. I jak to dokładnie Manuel Rossi zbadał, jak może być nawet w dzisiejszych czasach testament bez pieczątka i bez podpisu notariusza. A właśnie takie coś oni przedstawili w sądzie w Hiszpanii i proces sądowy trwał bodajże około 20 lat, ale żenada była, w końcu były odesłani z pośmiechem, skompromitowali się kompletnie. Nic nie odzyskali. Po prostu oni wiedzieli, że po śmierci królowa on otrzymał tyle benefitów od królowa, był już wicekrólem Nowego Świata, dostał ziemię, dostał majątek dodatkowy i po jego śmierci po prostu chcieli w taki sposób podszyć się pod nazwisko Kolumbo, zgarnąć cały jego dobytek i majątek. Po prostu oni sfałszowali taki wielki dokument, nazywa się Majorazmo i Rakolta. Jeszcze jeden dokument, gdzie sfałszowano większość oryginalnych dokumentów Kolumba. Możemy się podłączyć nawet Simona Rossa w tej chwili, bo Państwo na pewno będą mieli pytania, a ja tu jeszcze wrócę do naszego króla, bo to są bardzo ważne dokumenty. Znowu dzięki temu, że drugi raz mieszkał w Anglii, dowiedziałem się, że jest dokument jako dziennik podróży. Okej, to poszukaj. Tak zwany Leon z Podebrado, to jest czeski, chyba był nawet szwagier króla Czech. Nazywał się jego kronikarz Sasek. I właśnie w XV wieku oni podróżowali po Europie i dotarli aż do Portugalii, wtedy była uważana za koniec świata. I podczas przejazdu poprzez Canta del Piedra w Hiszpanii miejscowi powiedzieli, że, bo to była taka miejscowość, gdzie się modlą mnisi, zakonnicy i tak dalej. Powiedzieli, że tam na 6 km od Canta del Piedra, hello, you have the honor to see our audience. They're waiting for your questions, and
if you give me just 5 minutes to finish about Enrique Alemão, chodziło o to, że w tym dzienniku było, miejscowi powiedzieli anturażu króla Czech, że 8 km od Carta de Piedra mieszka z dziwnym nick. I oni wiedzieli, że to jest były król Polski, został pokonany w bitwie z Turkami, a teraz się modli i odprawia pokuty ze swoich grzechów. I się zaciekawił, że król Czech wraz z tym kronikarzem pojechali tam rzeczywiście. I przed pewną chwilą był właśnie jak tu na tym obrazie, ale smugły, jeszcze tak widać mocny chłop z długą białą brodę. I król Czechów spytał, skąd ty jesteś? A nasz król powiedział, no kogo to obchodzi, kto jestem i o co tu chodzi. Ale na szczęście w anturażu króla Czech był Polak. I on wiedział, może Państwo nie wiecie, że król Władysław miał 6 palców na jeden snuk. I on tak długo do króla zagadał i go prosił, że w końcu on sobie osłonił nogi i zobaczył 6 palców na jeden nóg. To wtedy uklęknął, objął jego nogę i powiedział, Panie, Ty jesteś naszym królem i Zbawicielem. Na to nasz król po prostu powiedział, odejdź chłopcze, ja jestem niedostojny do takich zaszczytów i się schował w tej chacie. Drugi, ostatni dokument jest bardzo ważny, bo to jest oryginał i on podczas wojny znowu był przesuwany, był w Königsbergu, teraz jest Kaliningrad, a teraz jest w Uniwersyteckiej Biblioteki w Niemczech, w Göteborgu. Tam jest list Florisa, który był wraz naszego króla na Maderę już i pewnego miesiąca tam przypłynął statek z polskich marynarzy i dostojników i on napisał list, że przekazali do wielkiego mistrza ordenu krzyżaków, że on mieszka tu na Maderze i jego współwęźnikiem jest król Polski Władysław Warneńczyk. I przekazał ten list i my to wszystko mamy w książce, potem możecie Państwo sobie przeczytać. A teraz nie zatrzymywać naszego doktora Rosji. Jeżeli Państwo macie, a ja będę tłumaczył po angielsku, bo po polsku to nie rozumiem. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Kolumba, na pewno macie dużo pytań i wątpliwości, dlaczego 500 lat faktycznie to było ukrywano, a ja dodam moją wersję, dlaczego to było zrobione w dzisiejszych czasach. Czyli jeśli było tak dużo tych dokumentów twierdzących o tym, że król Polski mieszkał tu na Maderze, czy też mógł być królem jego synem, Tak. dlaczego nie brał to pod uwagę? Te dokumenty były ukryte, czy że one były normalnie tutaj w urzędach? Do you hear this, Ms. Melissa? No. No, they all speak Polish only, so I also translate from English. Now it's a question, why, as there are so many documents in Italy, here. Na wyspę. Why there are so many documents? Okay. The lady herself wants to Olá, ask boa you. tarde. Não falo muito bem português, mas um bocadinho. E estava a perguntar, se já sabemos, temos tantos documentos aqui na Madeira, mas também na Itália, sobre o nosso rei, ou também o Cristóvão Colombo, porque ninguém falou antes nisso, porque estes são oficiais, não é? Temos aqui nos serviços. Sim, é na Madeira. Na Madeira e em Lisboa, não é? São sobre Henrique Alemão, sim. No, tell him archivo himself. Everybody understand English? No. Niech pan, let's translate them. Bo mi chodziło o te dokumenty, które są tutaj Tak. na Maderze. Jest opis, że był to król Polski. Enrique Alemão, król Polski, który miał
miał dzieci. Taki dokument nam Pan przedstawił. No jasne, ale one się specjalizują w dokumentach z Włoszech, które są podrobione, dlatego szczególnie akurat na ten najważniejszy dokument. To przepraszam, pokręciłam. It was going about the Archivo of Funchal, what I made a copy and found. That's right, that's right. On jeszcze raz powiedział, że to z tego powodu, być może, że to miało być tajemnica i tego nie było wyjawiano jeszcze w średniowieczu i dopiero teraz, już jest po 500 lat. Z tego powodu. No i też pewnie nikt A tego z moja wersja, to co chciałem powiedzieć Państwu, że Państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych to jest duża społeczność tam Włochów. I tak zwana amerykańsko-włoska mafia, po prostu on nawet nie mógł tę książkę po angielsku wydać 10 lat. Bo dlaczego? Poprzednio to zdjęcie w Genui. O co chodzi? Jak nie wiadomo, chodzi na obojętne pieniądze. Trzyma stara dogma, że Kolumb jest genuejski, że Italia. I co się dzieje? Miliony turystów odwiedza Genui, tam gdzie jest tylko takie mizerne, po pierwsze, Kolumba. I wszystkim pokazują jakiś wyobrażalny dom, że tam się urodził, że to jest duma Włoch, że to jest nasz człowiek. O to im chodzi. A pokaż jakieś zdjęcie Kolumba, co to jest. Konsekwencja tych badań, które Pan przeprowadził i napisał książkę, czy to mogą być jakieś konsekwencje uznania tych badań Tak, na arenie właśnie. światowej? Bardzo dobrze mi Pani przypomniała. Tu sprzed laty i się cieszę, że wreszcie Ministerstwo Edukacji z Polski mi odpisało. Mogę Państwu przeczytać wkrótce ten list. Dziękuję. To jest Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji. Dziękuję Panu za list skierowany do ministerstwa, który przekazał tak wiele informacji Pan w poszukiwaniach historycznych dotyczących króla Władysława Ręczyka. Jestem pod wrażeniem Pana dociekliwości i konsekwencji działań. Z przykrością informuję, że Ministerstwo Edukacji nie może udzielić wsparcia finansowego, bo ja chcę od tego domu. I oni po prostu żądają, żeby więcej akademików, gdyby było więcej akademików w Polsce, na razie są tylko 2 profesorów i to z Olsztyna, wsparło nasze, to znaczy już jest nie teoria, są dowody, to wtedy ewentualnie ministerstwo zmieni swoje zdanie. A kiedy będą te badania genetyczne? Badania są zrobione czekami, tak jak syn powiedział, opieszali są profesorowie forensyki z Hiszpanii. My ich cały czas poganiamy. No tak, bo to, że my Polacy to chętnie przyjmiemy taką tezę, że... No to są dowody nie do zbicia. My to bardzo chętnie przyjmiemy, ale czy na arenie światowej jest w ogóle jakaś szansa, że to zostanie zaakceptowane? Jest, bo please tell us, Mr. Rose, how many professors, because they are wondering why there are so undeniable proofs, why the world academics, historians don't support us. Że wciąż myślą, że te dokumenty sfalsyfikowane włoskie to są prawdziwe i po drugie nie czytali ani jego książka, ani moja. Po prostu to jest taka negacja, odrzucają niekulturalne. Jak tylko słyszą to nie chcą nic przeczytać, bo oni Czyli więcej się jest blokują. potrzebnych takich sympozjów, gdzie więcej akademików... Ja byłem w Krakowie, a w Krakowie był w zeszłym roku 13 kongres badaczy, zagranicznych badaczy historii Polski. Ja chciałem to bardziej śledzić, bo byłem tam, bułgarski profesorzy mnie wspierali i inne, ale Jan Chwalba, jeden z organizatorów, profesor, jak wiedział o co chodzi, dosłownie tak mi powiedział, nie, pan nie zaczyna ten temat, bo otworzymy puszki Pandory. Oni się boją jak dzieło święconej wody w ogóle na ten temat. Bo o czym to by świadczyło logicznie, że cała tych teoria, całe te wykłady o Wawrzyńczyku to wszystko było wolne w ruinach. I że jak tego oni nie poprzą, to jak będą się inni koledzy z nimi śmiali. Że tak, rozumiem Pani. Dobrze, ale mamy tutaj na antenie pana Rosę, Tak? to może skorzystajmy z okazji. Tak? Ja mam pytanie jedno.
której mieszka tak, na tak. Maderze. W którym roku ona wzięła ślub z naszym królem, a w którym roku urodził się Krzysztof Tak. Kolumb? Natomiast drugie pytanie, skoro my wiemy, że on miał Enrique Alemion, miał dwójkę Nie. dzieci, Tak. miał córkę Barbarę i Zygmunta, Tak. to gdzie nam się pojawia teraz Krzysztof Kolumb? I jak to się ma do tego, że Krzysztof Kolumb mieszkał tutaj przez 3 lata na Maderze? On nie mieszkał 3 lata, on Mieszkał w domu Esmeraldusz, w Starym Muzeum Cukru. Tak, tak, ale on mieszkał aż do nastolatek. Później, bo on tutaj stąd, czy z Porto Santo wypływał z Henrykiem Navigatorem. On był uczony, tu szkolony na żeglarstwo, na inne Ale że jako nauki. dorosły człowiek przybył tutaj na Maderę i mieszka jako dorosły człowiek tutaj w Funchal. Okej, to zacznijmy myśleć tylko na tym, że miał dwójkę dzieci, to jak się ma do tego fakt, w którym roku wziął ślub Warneńczyk z Anną, a w którym roku urodził się Kolumb? Jak to się ma do tego? Senora wanted to know, but we merely fixed the exact date when, what year Cristobal Colon married Senorina Anna, and which year exactly was born Cristobal Colon. Yeah. Yeah. Najpierw chcę coś innego wytłumaczyć. Że wszyscy wiemy, że yeah, we know about this. Yeah, it's okay. I to powoduje, że wszystkie włoskie dokumenty są sfalsyfikowane. On przybył tutaj, jak chciałem to wcześniej, w roku 1452. I jeszcze jest jeden dokument oficjalny, który Leopold Kielonowski to ma. Ja to skserowałem, mogę później pokazać, że król mu nadaje ziemię. Jak można król Portugalii nadać jakiego biednego chłopa? Cała ziemia, tam wszystkie naokoło tereny dla Henryka Alemana. Mamy ślub. Moment. Yeah. Odpowiada, czy jak on przybył tutaj w 1452, w ciągu 3 lat ożenił się z Seniorina Anna i pomiędzy 1555 a 1460 się urodził Kolumb. Ponieważ wszystko wciąż jest po prostu przysięga, że nikomu nie powiedzieć, dlatego nie jest zapisane fakt urodzenia, kiedy dokładnie się urodził. Okej, to nie wiemy, kiedy się urodził Krzysztof Kolumb. Tak. Natomiast te daty, które znamy z historii, to jest, że urodził się w 1451, w niektórych miejscach 52, Tak. a ślub pani Filipy Monisz. O, tak. You know, I think better. Which year the Cristobal Columb married Sierra Filipa Perestrova? 1479. Obrigado. Pani chce na coś spytać? Czy w 1457 nasz król Kieleman znowu pojechał popłynął do Lizbony poprosić króla Joao, żeby na stałe już wieczyste mu zostawił tę ziemię, która z dokumentem była uznana dla niego. Dobrze, ale jeżeli mamy w dokumentach napisane, że nasz król miał oficjalnie dwójkę dzieci, Tak. co to wam pan Tak, pokazał, tak. dlaczego tam nie jest wpisane, że jego trzecim dzieckiem był Krzysztof Kolumb? Jak trzeci? Krzysztof Kolumb był pierwszy, a drugi była No Barbara. dobrze, ale trzecim w sensie tym, że był Kolumb, a potem była jeszcze kolejna dwójka dzieci. Dlaczego w tych dokumentach tej informacji? Nie no, to tylko dwójkę dzieci. Kolumb jest fikcyjnym nazwiskiem. Ale proszę pani, teraz rozumiem pani, tak? Tylko dwójka było. No wiesz, że to był błąd. Tak, tak. A później, że to są braci Kolumba i tego, to po śmierci naszego króla, to jego wdowa się pobrała z jego najwiernego przyjaciela rycerza, czyli Freitasa. Kiedy Freitas, a on miał z poprzedniego małżeństwa dzieci i tak się powiększyło. Nie? Yes, of course.
Coś nowego, to co ja zagadnąłem, że kiedy popłynął w 57 roku do króla, go prosił, żeby dodatkowo dał ziemię, tak Arco de Calceta, Państwo pójdziecie, jak przyjedziecie do Magdaleny, dodać ziemię dla Andrzeja González, czyli, bo on jest pewien, że to jest Polak. Czyli to jest ta najbliższa świta króla. Być może to jest jeden z braci naszego Czarnego, bo było kilka rycerzy, którzy z niego przysięgli, że do grób będą z królem. Ok? Andrzej González Alemão. Całe imię. The Polish. W dokumentach jest zapisano, że Andrzej González Alemão to jest Polakiem. No tak, to są takie sugestie. Obrigado muito. Mamy dodatkowe, mamy wystarczająco, jak Manuel Rosa mówi, dowodów, żeby udowodnić każdemu, że to jest tak, jak my badaliśmy. No dobrze, ale jeżeli badamy na przykład kości, bo powiedział Pan, że badamy kości Kolumba, a natomiast mamy duże wątpliwości do tego, czy w Sewilli istniało oryginalne Kolumba. Nie, to jest... Senora asked, is it really true, 100%, that in Sevilla, when they opened the tomb of Cristobal Colón and his son, it's a real bones of Colón. How can you prove this? Sam powiedział, że kości jego syna są 100% prawdziwe. Zostało, bo wszystko się spróbowało, bardzo mało kości zostali z Kolumba, Krzysztofa, natomiast kości syna to są 100%. Nie, pytanie jest nie syna. Pytanie, czy mamy wątpliwości do dnia dzisiejszego. Niektórzy twierdzą, że są trzy miejsca, że przy przekazywaniu ciała Kolumba, że nie ma pewności 100%, że miejsce, gdzie jest teraz jest pytanie. on na pewno jest tam pochowany. There are some doubts that they say they are not sure if Cristobal Colón was buried exactly in Sevilla, because they have 3 places and you can confirm that it's Sevilla. Yeah. Yes. The bones. Yeah. Just a moment to translate. Just a moment. 100% że kości syna to są Sewilla, a tak jak Pani mówi, kości Kolumba byli przenoszone do Santo Domingo i do Hawany. 3 miejsca. 3 miejsca, tak. Okej. Ale... Jego syn Fernando? Nie? Że te same chromozomy mają. Po prostu badane jest te małe kości, co zostały u Kolumba i jego syna i faktycznie wszystko pasuje. Znaczy już są wyniki, tak? Są wyniki, ale tak jak dzwonił, akurat dzisiaj dzwonił syn i powiedział mu profesor, jak się nazywał? Z Sewilli jakiś Sewilli, że nie może ujawnić to jeszcze wszystko, bo być może trzeba zezwolenie ze spadkobierców, prawda, żeby to upublicznić. Dlatego. Ja? Niektórzy wątpią, że to mogą być kości jego brata. Ale nawet jeżeli mamy kości jego syna, które 100% już DNA, to nie można zaprzeczyć. Bo nikt nie może zaprzeczyć, że Fernando to jest jego syn, także możemy badać DNA syna. To wystarczy, myślę. Okej, obrigado. Co chciała Pani jeszcze? Nie, okej. Kiedy będzie więcej egzemplarzy książki po polsku? Aha. Everybody, I'm also sad that, as you tell me about the editors, because you know about your book, they stopped the edition of your book in Polish,
And many people, many really wanted to know the truth, want to buy this book. We talk, if you give me permission, I can in a year edit it through my editors. Ma jeszcze dużo nowych informacji w najnowszej jego książce. To jest w 2010 roku, a już jesteśmy w 2008. Tak prosta rzecz nie może znaleźć wydawcy w Polsce. Jeżeli Państwo macie pomysł, może wydaje szybciej. Nie można znaleźć wydawcy. Taka prosta przyczyna. To tyle do tego. No. I także ja ogłoszę Państwu, gdybyście chcieli, bo jesteśmy również, jak każdy wejdzie na Facebook, to ogłosimy na Facebook, kiedy oficjalnie, bo już zamówiłem wielki baner z informacją i postawić tak jak na balkonie w Madamianie Damarze. Nasi rodacy wiedzieli, że właśnie ten dom to jest naszego króla. No wszyscy miejscowi mówią Casa de Rey, czyli dom króla, monarcha. To z jakiego powodu? Z jakiego powodu? Wszyscy to wiedzą, z pokolenia na pokolenie to mówią. Za 26 lat już bada tej sprawy. To moją rasę. On wciąż, ja myślę, że to jest nieistotne, bo on chce i prosi władze Polski, żeby na Wawelu, tam gdzie są prochy jego ojca, żeby zezwolili mu odkopać i wziąć próbkę DNA. No myślę, że ja szczerze powiem Państwu... Ale był wysłany list do Wawelu, z tego co ja pamiętam, w okolicach roku 2012, na który z tego co ja słyszałam nie dostał Pan Rosja żadnej odpowiedzi. Tak to się zakończyło. In 2012 you sent a list to the authorities of Wawel and they don't answer you at all. A, nie, on nie żądał tego. Nie. On jeszcze szuka paru dowodów, żeby sam się przekonał, tak mi powiedział. Ja Państwo byłem w zeszłym roku na Wawelu i trochę mnie szokowało, bo udało mi się porozmawiać z priorem, ten najważniejszy tam, gdzie jest krypta. I mówię dosłownie na 2 minuty, proszę księdza, o co chodzi? O Krzysztofa Kolumba. Nie, to są bajki, fantazje i sobie poszedł. To w ogóle nie dało się dialogu. Jak tu można, o jakieś zezwolenie czy coś? Po prostu ludzie są tak nastawieni negatywnie, nie tylko władzy kościelne, no, akademickie, także ciężko nam po prostu, tak jak Pani mówi, więcej lekcji trzeba, więcej, tak jak w Krakowie. W 2020, za 2 lata, będzie największy kongres w Poznaniu. Światowy. I tam będziemy. Sorry? O, jest jedna. O, jakieś pismo w archiwach znalazł, tak? Yes. Can you just make a focus? No, to nie będzie. No, it's not the focus. But tell us what about this? No. It's not a shark. It's not shark. Anyway, tell us in words, what about this? Number 8, yeah? Yeah. Where did you find this document? Jagiellon Colonna. Że Przokowe, czyli Pożone, może bo tam ma jakieś włoskie połączenie Kolona, czyli grafinia, czy tam, która była Kolona. I dlatego syn to sobie ten przydomek Kolona. But tell us why
actually is Christo Kolon. His to know, because he's from Greeks. This one who carries the Christos, yeah? The Jesus. On tak się podpisywał. Kiedy pojechał do Hiszpanii, wtedy zmienił swoje nazwisko, imię. Cristóbal Colón. Yeah. Czyli stał się członek Chrystusa, że nosi duchem Chrystusa. Yes. Kolon po grecku to znaczy członek. Czyli Chrystus, członek Chrystusa, czyli Jego. Yes. I właśnie teraz ja się dowiedziałem po raz pierwszy, że to właśnie ten pseudonim nasz król wybrał na syna. On powiedział, że tak ma zmienić imię i nazwisko. Jest? Nie, żeby przywieźć Jezusa po drugiej stronie, czyli Nowego Świata. Jeszcze z Imperium Rzymskiego faktycznie ojciec, czyli nasz król, wybrał to nazwisko Kolon, bo miał jakieś połączenie z monarchów jeszcze z czasów rzymskiej imperii, Kolon. Jeszcze raz. Where did you find this document? Which archives? Na Litwie znalazł w archiwach właśnie ten dokument. W 1676 było w archiwach ten dokument. To było właśnie to, co czekał na ten dokument. Obrigado muito. And they ask, did we succeed on the first Congress when we met first time in Lisbon about Cristóbal Colón? Because there was some academics who opposed you, but how you... To był pierwszy kongres w ogóle na całym świecie o Krzysztofie Kolumbii. W tym roku, w marcu w Lizbonie, gdzie uczestniczyliśmy razem. Była nawet pani z ambasady z Polski. Nie mogliśmy przekonać, kogokolwiek przekonać, już z Państwem rozmawiamy prawie godzinę, a jemu dali 30 minut, nie 15. Jak to w takim krótkim czasie może tyle dowodów wyłożyć powoli, że już każdy zrozumiał i po prostu się nie da. I dlatego... Yes? Wręcz oszukujące, po prostu z wielkim trudem się udało ten kongres, po prostu, bo oni nie chcieli, robili wszystko, żeby się ten kongres się nie odbył. O czym to świadczy? Of course, no. Chciałem zatrzymać to wszystko, ale thanks God that Manuela Mendonça is the president of the... Manuela Mendonça, ona jest prezydentka akademików, historyków w Portugalii, na lądzie i ona jest naszym gorącym wsparciem. Skoro dowody wskazują na to, że Krzysztof Kolon był Polakiem posłodawskim, dlaczego Portugalczycy nie chcieli zorganizować tego kongresu? To ja powiem moją wersję, ale usłyszymy. Why? It's logical question. If now everything shows that Colomb was not Italian but Portugal,
why academics from Portugal like you, more like you, don't try to push and to show the whole Portugal that is the real person is Portuguese? Że potrzebują solidnych dowodów. To samo z Kopernikiem, co mówią o heliocentryczny system. Yes. Okay. No to w takim razie życzymy naszego siły ducha i zaparcia, żeby nam się nie poddawać i jesteśmy wdzięczni, że to Portugalczyk daje, że to naszego króla. They want to thank you and they wish us the further successes and more peace. And thank you for your time. Yeah. Możecie jego sajtu zobaczyć jeszcze, tam jest MR 1492. Okej, bye bye. Ciao. No myślę, że Państwo na większość pytań odpowiadałem i teraz jestem przekonany, że wiecie więcej niż wielu, że tak powiem bez przesady, doktorków czy profesorów. No. Ja jestem nawet dumny, ja skończyłem magistraturę, zupełnie inny kierunek, byłem studentem turystyki, ale jak Pani powiedziała, Pan ma wiedzę więcej niż 10 profesorów, bo to oni po prostu nie chcą czytać, nie chcą się interesować. A przecież to jest właśnie duma dla Polaków. Jeszcze jedna wielka duma. Największy Chrysta świata to jest Polakiem. No to na pół, żeby nie obrazić Pana. Tak. Także zamierzamy, jak będą uroczystości również na tym sajcie, będzie, tak jak powiedziałem, na Facebooku, dokładny miesiąc i data, kiedy uroczyście wtedy przyjadą z ambasady, czy nie wiem, czy z Ministerstwa Edukacji, że odsłonić ta tablica informacyjna przy domu. Ja chciałem teraz, ale takie są znowu problemy techniczne. 3 tygodnie nie może paczka dotrzeć z Londynu tutaj i to będzie chyba za miesiąc. Znamy taką sytuację. Tak to jest. Ale tam będzie informacja, że to jest legenda, czy że to jest... Nie, to jest, jak będzie muzeum, zbieramy środków, to wtedy... Czyli za 10 lat się możemy spodziewać? Nie, a myślę, że najpóźniej, nie wiem czy wiecie Państwo, bo nasz król się urodził w 1424, 31 października, czyli w 2004 będzie 600 lat. To jest taka rocznica, że musi być do tego czasu, 6 lat. W 1424... Ale jeżeli nikt nie chce słuchać tej teorii, skąd będą środki finansowe No, na transformowanie? bo szukamy prywatnych sponsorów, patriotów, ale tak jak Pani powiedziała, jeżeli będą więcej konferencji, które nas dopuszczą do słowa i pozwolą nam pokazać te dowody wszystkie, może coś się ruszy, bo inaczej chcieliśmy na tym dowodach, a ja rozumiem, że problemem jest uzyskanie tego materiału genetycznego z Wawelu, tak? To jest problem, czy to nie jest problem? To jest problem, mi się wydaje, tak, ale mnie się wydaje, że jeżeli nie udowodnimy, że Carlos Burgess i DNA z jego syna Kolumba, to coś mnie w tym ciągnie, bo wiecie Państwo coś, bo też przy okazji Carlos Burgess, ten z tercera, sobie badał krwi i on ma taka rzadka grupa krwi A-. A z kolei ja nie wiedziałem, on wiedział, że większość Litwinów na Litwie ma A-, czyli w tym coś nie jest. Litwinów na Litwie mają większość z nich A-. On ma też A-. Jeżeli nie udowodnimy te DNA podobne, i ja myślę, i jeżeli są te pogłoski, że jak to była zdrada Sofii, że nie jest od króla Władysław, to nie wiem, co to da, czy starego Władysława DNA podają. No ale jak mu się uda, to ja mu życzę, że mu pozwolili, ale dałem przykład, to jak Przeor Władysław ze mną rozmawiał, to ciężko wiecie, on tam w ogóle nic nie pisał, on życzy sobie. Myślę, że te DNA, co mamy, to będą wystarczające. A jeszcze mi się udało, ja muszę być odważny, bo to tam jest, wiecie Państwo, obecna sytuacja polityczna tam w Egipcie i Izraelu.
Jestem 100% przekonany, że w klasztorze świętej Katarzyny, tam jest w archiwach z średniowiecza, że nasz król jest sposowanie tam na rycerza, ale to trzeba osobiście tam pójść. Jak tego to będzie, to jest... Ale przypuszcza Pan, że też pod pseudonimem już, czy... Nie. Tam on jest, tam musi być w świętej Katarzyny to swoje imię, to tam jest wszystko, tajemnica, tam są same rycerze, to oni trzymają tego, prawda? Zresztą tak jakiś zwykle tam biedny chłop, tam nie może być pasowanie na rycerza. To Czyli musi on- być wyższa ranga. Czyli on tam był pasowany na rycerza. 3 lata. Tak, i w tym klasztorze przyjmuje imię Enrique. Nie. Imię Enrique, jak powiedziałem tutaj, jak przyjechał na Madeiry, bo oni uważają wszyscy z Europy, czy cała, czy środkowa, jako Alemao. I dlatego mu dali Enrique i Alemao dorzucili. Z tego było. Czyli ten przydomek nadają mu Portugalczycy? Tak. Możemy chyba zakończyć. Dziękuję bardzo.